Zwykle jest tak, że w tym naszym podcaście rozmawiamy z konkretnym gościem, który specjalizuje się w pewnej dziedzinie nauki, astrofizyce, botanice czy tam technologiach cyfrowych. I w tej rozmowie właśnie pytamy, co słychać w nauce, w takim rozumieniu jego nauce. Natomiast dzisiaj ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż nasz gość niejako zawodowo zajmuje się odpowiadaniem na pytanie, co słychać w nauce w dużo szerszym kontekście. I tutaj to zaszufladkowanie nie będzie takie proste. Prowadzone przez pana doktora serie filmów na YouTubie poruszają naprawdę rozmaite tam dziedziny nauki. No i właśnie naszym gościem jest popularyzator nauki, wykładowca, autor licznych artykułów oraz książek popularno-naukowych, pan doktor Łukasz Lamża. Dzień dobry. No, dzień dobry, cześć i czołem. Pozwoliłem sobie na taki dość długi wstęp, przedstawienie i właśnie myślę, że fajnie by było, gdybyśmy zaczęli od tego słowa, którego użyłem na samym początku, czyli popularyzator nauki. Kto to jest popularyzator nauki? Co to znaczy być popularyzatorem? To znaczy rozumieć naukę i umieć o niej mówić albo pisać. Czyli zadanie popularyzatora polega na tym, że on czyta naukę, która nie jest łatwa do przeczytania, jest po angielsku, jest wyrażona językiem naukowym. Wyniki naukowe są nie tylko w tekście, ale są też w wykresach, w zdjęciach, w jakichś tam rozmazach, ilustracjach, diagramach itd. Zadanie popularyzatora polega na tym, żeby się z tym wszystkim zapoznać i przetłumaczyć to na ludzki. Znaleźć w tym coś ciekawego, to jest pierwsze zadanie, a później umieć o tym opowiadać. Z polskiego na nasze, tak? No albo wręcz z angielskiego. Albo na z nasze. angielskiego. Najczęściej, bo nauka jest po angielsku. Więc tu jest kilka rzeczy, które trzeba zrobić. Przynajmniej ja tak rozumiem zadanie dziennikarza naukowego, bo można oszczędzić, czyli można skrócić i na przykład nie czytać nauki samej w sobie, tylko czytać artykuły napisane przez innych dziennikarzy naukowych, na przykład zagranicznych, i tłumaczyć je na polski, że tak powiem. I dużo osób działa też w ten sposób, ale moim zdaniem to jest pójście na skróty. To się nie liczy. Okej, rozumiem. A w takim razie jest w tym jakaś misja, tak? Jakieś szersze zadanie, które trzeba spełnić, dostarczyć tę naukę. I teraz takie pytanie, do kogo to zadanie należy? Kim są popularyzatorzy nauki? Kto za to odpowiada? No, czasami, jak wiadomo, to są po prostu sami naukowcy. Czyli bywa, że jest jakiś naukowiec zajmujący się jakąś wąską dziedziną, który szczęśliwie umie o tym mówić, ma ochotę, ma dostęp do mediów, może założy swojego bloga, vloga, może założy swój podcast i będzie o tym opowiadał. No i to jest najprostsza sytuacja, dlatego że taki człowiek ma dostęp do badań naukowych. Natomiast są też zawodowi dziennikarze naukowi. No i to jest zupełnie inna ekipa. Okej, to w takim razie, czy tutaj można faktycznie postawić te granice? Bo do czego zmierzam w tym pytaniu? Czy ta odpowiedzialność za popularyzowanie nauki leży na każdej osobie, która tę naukę tworzy, albo czy przynajmniej powinna w jakimś stopniu na nich spoczywać? Czy możemy się zgodzić co do tego, że samo stworzenie pewnych teorii, przeprowadzanie badań naukowych jest jednym elementem, a zawsze powinno temu towarzyszyć jakiś sposób popularyzacji tych wyników czy publikacji? Dzisiaj tak się to już zwykle przedstawia, czyli kiedy się pracuje na uczelni na przykład, to coraz częściej jest tak, że spoczywa na nas obowiązek informowania o wynikach. Przykładowo, zdobywamy pieniądze na jakieś badania naukowe, zdobywamy grant i tam coraz częściej pojawia się to pytanie. W jakich mediach będzie informowane o wynikach tych badań? Jakie macie za przeproszeniem dojścia? Jakie macie plany? Czasami są na to nawet specjalne pieniądze. I dobrze, i świetnie. Coraz częściej uczelnie mają swoje profesjonalne ekipy medialne, mają swój dział medialny, dział promocji, który pisze, który ma swoje portale, podsyła dziennikarzom wyniki badań. Tak, jasne. To coraz częściej jest wręcz to traktowane jako obowiązek naukowca. I dobrze. Okej, ale w takim razie pytanie, czy ten obowiązek może być za każdym razem skuteczny przy takim założeniu, że jest on gdzieś wręcz tym obligiem, który jest dzisiaj nakładany właśnie w grantach, w różnych rodzajach tworzenia badań? Jak zrobić, żeby ta popularyzacja faktycznie nie była tylko tym elementem informacyjnym, który jest wymagany, ale gdzieś zadziałała? Był kiedyś taki rewelacyjny wykład pana profesora Bralczyka,
w którym też pan doktor Lamża brał udział. Jak mówić, żeby nas słuchano? No to troszeczkę to pytanie sparafrazuję. Jak popularyzować naukę, żeby ona faktycznie była popularna? No na pewno nie jest to łatwe i gdybyśmy chcieli wymagać od wszystkich naukowców na wszystkich uczelniach i instytutach badawczych, żeby to, co muszą robić, robili świetnie, no to byśmy się zawiedli bardzo szybko, bo nie wszyscy mają do tego talent, nie wszyscy mają ochotę to robić i nie musimy też wymagać, żeby na każdej uczelni była setka świetnych popularyzatorów nauki. No bo gdybyśmy chcieli, żeby każdy absolutnie naukowiec wyprodukowywał teksty popularnonaukowe albo filmy popularnonaukowe, no to tego mielibyśmy wręcz za dużo. Więc no tu musi być jakaś selekcja. I jedna selekcja jest choćby taka, że no, są tacy ludzie jak ja, którzy tym się zajmują na pełen etat i jeszcze więcej. Czyli zajmujemy się tylko tym. No i mamy czas. Mamy czas się specjalizować, mamy czas uczyć się nowych rzeczy, szkolić swój warsztat i tyle. Ale na nas też spoczywa z kolei taka ciężka odpowiedzialność selekcji. Tak jest. Tak? Pracuję w Tygodniku Powszechnym w dziale Nauka i co tydzień zadajemy sobie to pytanie, o czym poinformujemy czytelników. No i to nie jest wcale łatwe. To nie ma tutaj łatwych decyzji. Jaki jest klucz, jaki jest filtr tego, co wybieramy? Co wybieracie? My mamy taki prosty filtr, że piszemy o tym, czym my się interesujemy, a staramy się interesować wszystkim. Czyli plan jest taki, że dowiedzieliśmy się o czymś, coś nas zaciekawiło, plus no, musi być też spełniony ten warunek, mamy osobę, która to dla nas napisze. To jest ważne. No ale czasami aktywnie szukamy. Jeżeli nie znajdziemy kogoś, kto umie pisać na ten temat, to kombinujemy, czy może wywiadu by się nie dało zrobić, bo wywiad pozwala na wyciągnięcie czegoś ciekawego nawet od bardzo nieciekawej osoby. Kombinujemy. Natomiast nasza zasadnicza metoda jest taka, że piszemy o tym, co my sami uznaliśmy za interesujące, co nas zaciekawiło i tyle. Gdzieś też pojawiają się czasami takie treści, które budzą w danym momencie emocje. To też jest pewnie jakiś wyznacznik tego, o czym warto powiedzieć, co warto gdzieś odmitologizować, jeśli już się pojawiają pewne głosy pseudonauki, o której dzisiaj też na pewno porozmawiamy, i wtedy warto w to wejść, warto zareagować. Tak, oczywiście. Ludzie lubią czytać o tym, co jest aktualne. Tak? Nie wiem, kiedy się nasza rozmowa ukaże, ale no w tym momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, to wszyscy mówią o nowych szczepionkach przeciwko COVID-19. No, myślę, że to jeszcze będzie aktualny temat przez długi czas. No prawdopodobnie tak. Chyba, że to nagranie poleży na dysku rok, no to wtedy już wszyscy zapomnimy, miejmy nadzieję, o pandemii. Chyba optymistycznie to bardzo zabrzmiało. No i to jest tak, to jest zasada numer 1, czyli jeżeli nie wiesz, co robić, to rób coś, co jest aktualne. Są takie tematy, które są zawsze interesujące, to jest inna kategoria. Ludzie zawsze przeczytają artykuł o kosmosie, o leku na raka, jest kilka takich standardów, czyli dziennikarz naukowy, który już absolutnie nie wie, co zrobić, to zawsze może napisać o kosmosie. Zawsze może zanęcić jakimś fenomenalnym odkryciem, to już zaczynamy w tym momencie wkraczać w takie dziennikarstwo. Zaczynamy wkraczać w takie dziennikarstwo klasy B, powiedzmy, gdzie stosujemy clickbait i próbujemy wykręcić po prostu z niczego fajny artykuł. Także no jest kilka strategii. Jest gdzieś zagrożenie tego, że w pewnym momencie się przesadzi? Tak, oczywiście, że tak. Kilka lat temu napisałem taki artykuł dla Tygodnika Powszechnego Lek na raka, który obala teorię Einsteina. I to była analiza tego, jak są pisane artykuły naukowe, znaczy artykuły popularnonaukowe. Wziąłem pod lupę 2 przykłady. Jeden z nich, nagłówek brzmiał: odkryto białko niszczące każdy rodzaj raka, a drugi nagłówek brzmiał: 15-latek obalił teorię Einsteina. I ja przeprowadziłem taką ścieżkę wsteczną, ścieżkę zdrowia, gdzie sprawdziłem, na co się powołują autorzy tych tekstów. Potem szedłem dalej, aż dotarłem do tych badań naukowych, na których to się opierało. No i wyszło na jaw, że ten 15-latek pomagał ojcu przy robieniu wstępnej wersji obliczeń orbitowania galaktyk karłowatych wokół galaktyki Andromedy. Bardzo fajna rzecz dla 15-latka, super, no ale nie obalił teorii Einsteina, tylko wykonywał część obliczeń na takim wstępnym etapie badania naukowego, w którym brało udział 20 osób. A lek na raka, nie było w ogóle leku na raka, tylko było białko, które obniżało liczbę guzów nowotworowych u myszek o 1/3. Więc oczywiście, że można przesadzić.
I to jest wielka pokusa. Mhm. Dlatego, że my dziennikarze, cały czas zakładam, że mówię o dobrych dziennikarzach, czyli siadamy przed artykułem naukowym, siadamy przed tym źródłem wiedzy i co? I kusi nas, żeby to podkręcić. Dlatego, że tam jest na przykład napisane, że no, mamy tu jakąś substancję, która podnosi przeżywalność myszek o 7%. No to jest ta pokusa, żeby to przekłamać i napisać, że nowa ewolucyjna terapia już niedługo w twoim mieście. Tak? Nazwa tego związku cię zadziwi. I kusi, żeby coś takiego na portal wrzucić, ale to już nawet nie jest dziennikarstwo klasy, przepraszam, B, tylko to w ogóle już nie jest dziennikarstwo. To jest generowanie kliknięć. To jest generowanie kliknięć, to jest też bazowanie na pewnym mechanizmie, który ta pseudonauka za każdym razem wykorzystuje. Czy może nawet nie pseudonauka, tylko kanały promowania jej. To w jaki sposób ona jest gdzieś tam targetowana do ludzi, czy po prostu przedstawiana na różnych stronach internetowych, filmach na YouTubie, cokolwiek. I tutaj jest takie pytanie, czy to nie jest właśnie pole, którym można się posługiwać, bo jeżeli chcemy dotrzeć do osób, do których właśnie docierają takie treści, czyli osób, które widzą lekarstwo na raka, widzą tam jakiś rewolucyjny środek na rozwiązanie swojego problemu i mają tę pokusę, żeby właśnie się nim zainteresować, żeby sprawdzić, co teraz rozwiąże, jaka tam roślina i jakie jagody rozwiążą ich problemy, no to żeby w ten sposób sprzedać im odpowiedź, która właśnie to odczarowuje. Tak czy nie? Nie wiem, czy by się tak dało. Nie wiem, czy by się tak... Teoretycznie by się tak dało, czyli zanęcić, tak, czyli dziecko zaprosić cukierkiem, tak, zrobić szlak z cukierków, a w środku będzie zadanie z matematyki do rozwiązania, tak, ale ja jako ojciec nie stosuję tego typu technik wychowawczych i jako dziennikarz też takich technik nie stosuję. Uważam, że to by było nieuczciwe. Teoretycznie można by to jakoś uzasadniać, że w ten sposób oto podstępnie mielibyśmy jakąś boczną ścieżkę dydaktyczną, ale nie wydaje mi się, żeby to było konieczne. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli chwilę pomyśleć i rzeczywiście zapoznać się z tymi badaniami, to zwykle tam się znajdzie coś ciekawego. Mhm. Ja też nie jestem dziennikarzem naukowym ani, nie wiem, youtuberem z pierwszej półki i być może nie wiem, jak działa świat. Być może ja jeszcze jestem naiwny. Moje wyniki, nie wiem, oglądalności, słuchalności i klikalności nie są z pierwszej półki polskiej, tylko z drugiej półki polskiej. Więc być może też nie wiem do końca, jak jest. Natomiast ja szczęśliwie nie muszę się w to bawić i mam komfort wybierania sobie tego, co mnie zainteresuje. Nie wiem, ostatnio szukam sobie, co tydzień mam nowy odcinek programu, on się nazywa Czytamy Naturę i tam opowiadam 3 artykuły naukowe. Zawsze to są 3 artykuły naukowe. I mogę sobie wybrać cokolwiek. Więc przeglądam czasopisma, nie wiem, ostatni numer, Nature, Science, jakichś innych moich ulubionych czasopism, Icarus, czasopismo planetologiczne. No i sobie czytam, co tam nowego. Ostatnio znalazłem artykuł, w tytule którego pojawiło się słowa progresywny kaktus, czyli coś tam progresywny kaktus, pisany wielkimi literami. I pomyślałem sobie, no to muszę o tym opowiedzieć. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale już to kocham. No więc przeczytałem, okazało się, że to jest taki algorytm analizy danych filogenetycznych. No i teraz tak, powiedziałem najpierw progresywny kaktus i jest fajnie, kliknę to, a potem powiedziałem algorytm analizy danych filogenetycznych i w tym momencie zgubiłem 99,9% ludzi. No i moje zadanie polega na tym, że żeby znaleźć w tym coś interesującego. Bo ja naprawdę jestem zdania, że w każdym artykule naukowym jest coś interesującego, tylko nie zawsze łatwo jest to opowiedzieć. I to jest cała sztuczka. Okej. To pytanie w takim razie, pojawił się tutaj YouTube, pojawiły się różne formy tego, jak ta nauka jest promowana. Czy jesteś w stanie gdzieś tutaj, przepraszam, przyszliśmy na ty przed tym nagraniem. No i bardzo dobrze. Warto zauważyć. I kontynuujmy. Więc tak będę kontynuował. Jesteś w stanie powiedzieć, która z tych form właśnie przekazu, czy te filmy Czytamy Naturę, czyli ten sposób prowadzenia narracji, opowiadania o tym na YouTubie, czy być może publikacje pisane, które z nich wywołuje największy efekt, najbardziej dociera i sprawia, że ludzie rozumieją, gdzieś tam łapią tę zajawkę na tematy naukowe? Liczby wydają się sugerować, że film jest tym medium, wideo, natomiast z tekstem jest trudniej, dlatego że tekst jest bardzo starym medium i on
chociażby nie podlega tak szybkiej weryfikacji. Jego skuteczność nie podlega tak szybkiej weryfikacji. Stopień zajawkowości tekstu. Mhm. Wiem, że publikuję głównie dla Tygodnika Powszechnego. Wiem, że są osoby, które śledzą klikalność artykułów, czyli ile osób kliknęło na tym artykule. Natomiast nie wiem, czy jest to aż tak pilnie monitorowane. Wciąż mamy subskrypcje papierowe, czyli mamy subskrybentów, którzy otrzymują wersję papierową, ludzie kupują gazetę w kiosku i wtedy w ogóle nie wiemy. Możemy pytać raz na kilka lat, takie ankiety robić, co lubisz czytać, jaki dział, to się robi oczywiście. Natomiast tak naprawdę do końca nie wiadomo. Czyli gazeta i tekst i pismo, no to jest kilkusetletni wynalazek i nie wiemy. Ludzie kupują gazety, otwierają, być może przeczytają mój artykuł, być może te, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy osób, które to tam zajrzy, bo takie są chyba statystyki. Być może ci ludzie też jakoś są przez to angażowani, może mocniej niż filmikiem na YouTubie, ale tego nie wiemy. Natomiast kiedy jest już filmik na YouTubie, no to mamy od razu. Mamy od razu łapkę, mamy od razu komentarz, mamy udostępnienie i możemy to na świeżo monitorować. I wygląda na to, że ludzie się aktywują, że ludzie się bardzo angażują w to. Okej, to takie pytanie teraz. Pojawiła się ciekawa rzecz związana z tą pierwszą i drugą półką YouTube'a. Pod kątem wyświetleń, pod kątem subskrypcji, prawda, można by to gdzieś tam kategoryzować. Czy dobra treść, wartościowa treść zawsze się obroni? Wrzucona w internet, wrzucona w formie filmu, coś, co jest właśnie wartościowe, stoi za tym jakaś prawda, chociaż to słowo jest niebezpieczne. Jest duże. Jest bardzo duże. I to jest pytanie, czy zawsze się to obroni, czy to będzie miało klikalność, czy to nie jest takie łatwe? Już z perspektywy kogoś, kto ma z tym do czynienia. Nie, no oczywiście, że to nie jest łatwe. Co za pytanie. Nie, oczywiście, że nie. Jest mnóstwo świetnych kanałów popularyzatorskich w polskim internecie. Jest ich dużo. Ja odkrywam od czasu do czasu zupełnie przypadkiem. Nie znam nawet ich nazw, a gdybym znał, to bym je bardzo chętnie polecił. Natomiast ja mam fatalną pamięć, plus nie mam czasu tego oglądać, bo zajmuję się swoimi rzeczami, ale raz na tydzień, raz na 2 tygodnie gdzieś przypadkiem odnajdę jakąś perełkę. Jakiś kanał geopolityczny ostatnio zacząłem oglądać. No nie wysokiej jakości nagrania, filmy, starannie przygotowane, analiza wojny w Górskim Karabachu, świetnie przeprowadzona. Jakiś kanał historyczny ostatnio widziałem, geograficzny, archeologiczny. Tego jest mnóstwo. Tylko potem jest cała zabawa w przebijanie się z tym wszystkim. Sam zresztą widzę po sobie, jak to wygląda. Tak? Ja coś robię, jakąś tam mam swoją publiczność niewielką, natomiast wiem i to mi wszyscy mówią, że gdybym napierał, gdybym cisnął, gdybym mocniej to promował, to oczywiście, że miałbym większą publiczność. Natomiast nie wiem, jakoś nie robię tego i tej publiczności nie mam. I z moich obserwacji wynika, że jest naprawdę bardzo dużo bardzo dobrych rzeczy, tylko nie wiem jeszcze. Nie umiem tego jeszcze do końca przeanalizować. Czego im brakuje? Czy rynek jeszcze jest za mały? Czy naprawdę jest tak, że nie wiem, mi jest przykro, jak to widzę, że jest świetny film i ma 500 wyświetleń po miesiącu, podczas gdy byłoby świetnie, gdyby to 500 000 ludzi zobaczyło. Nie wiem, czy to jest wykonalne oczywiście. Natomiast jest oczywista ta krzywa, że rzeczy łatwiejsze będą miały więcej wyświetleń. I to jest jakby oczywiste. Natomiast nie wiem tak naprawdę, gdzie jest wysycenie tej krzywej. Czyli jak wysoko można by podciągnąć ten ogon bardzo wysokiej jakości treści. Tak, to jest właśnie też pytanie, jak nisko można zejść z tą formą przekazu, żeby dalej to była popularyzacja nauki, ale żeby gdzieś tą ciekawość i gdzieś tą widownię zbierać. No, my na kanale Centrum Kopernika, tego naszego krakowskiego, mamy dużo różnych rzeczy. Na przykład przez jakiś czas filmowaliśmy nasze konferencje naukowe. I są takie filmy polegające na tym, że ktoś ustawił kamerę na statywie, była konferencja naukowa, trwała 4 godziny, ktoś to potem pociął na bloki godzinne, występuje oto prelegent X, parę slajdów z jego wystąpienia, albo i nie. I bywa, że takie filmy są oglądane przez tysiące ludzi.
mimo że to w zasadzie, nie wiem, czy to można nazwać popularyzacją nauki. To, co nasza instytucja robi, to jest popularyzacja nauki, dlatego że wrzucamy ten film do internetu. Natomiast to samo, no to był wykład naukowy po prostu. Więc i zdarza się, że to ma klikalność. Pamiętam moje któreś wystąpienie na konferencji, normalna konferencja akademicka. Miałem artykuł na temat filozofii kosmologii, na temat no, dosyć niszowy. I pamiętam, że byłem zaskoczony, jak wiele osób to chciało oglądać w internecie. Także można, że tak powiem, Pamiętasz, bardzo... jakie to były liczby? Słucham? Jakie to były Oj, liczby? nie pamiętam. Pamiętam, że to było kilka lat temu. Wtedy to mnie chyba tam ucieszyło, że było 5000 wyświetleń. No to jeszcze była taka skala dosyć no niska. Ale no to było dużo jak na nagranie z konferencji naukowej. O, na tej zasadzie. Natomiast właśnie o to chodzi. Nie wiem, gdzie ten ogon jest. Czy gdyby osoba bardziej znana ode mnie, na przykład, wystąpiła na konferencji naukowej i wyskoczyła z jakimś bardzo trudnym, technicznym, niszowym artykułem, czy nie obejrzałoby tego 50 000 osób albo 500 000 osób? Ciężko jest mi to ocenić. To nie ma chyba jakiejś prostej odpowiedzi na to pytanie. Rozumiem. Przejdźmy do kolejnej kwestii, która tutaj dla mnie jest ciekawa i też dotyczy tej popularyzacji oczywiście, bo cała nasza rozmowa będzie się w tym poruszała. Co słychać w nienauce? To jest moje pytanie na dziś. Wielokrotnie... Szum drzew. Żurawie lecą na północ. Wielokrotnie o tej pseudonauce, o tej nienauce pisałeś, mówiłeś. Możemy te rzeczy znaleźć w internecie, możemy je znaleźć w księgarniach. O też książce Czego uczą nas płaskoziemcy, to akurat jej podtytuł. Na pewno dzisiaj troszeczkę porozmawiamy. Ale właśnie, co słychać w nienauce, nie pod kątem tego, jakie dzisiaj nasiona, czego dobrze robią na co, tylko jaka jest generalnie kondycja tej pseudonauki. Jak bardzo ona się rozrosła na polu, które jest przez naukę niezagospodarowane, na polu też odbiorców, którzy nie są zainteresowani odpowiedzią, nie są zainteresowani prawdą, tylko zainteresowani odpowiedzią. No świetnie się ma. Pseudonauka ma się znakomicie. Żyjemy w złotej erze pseudonauki na pewno. Żyjemy też w złotej erze nauki. Ale ogólnie rzecz biorąc żyjemy w złotej erze mediów, więc nic dziwnego, że i jedno i drugie kwitnie. Jest jej mnóstwo, jest coraz lepszej jakości. Filmy promujące pseudonaukę są robione coraz profesjonalniej, także no ma się świetnie, jest jej mnóstwo i zaspokaja nawet bardzo niszowe potrzeby ludzkie. Tak. Widziałem ostatnio taką mapę pseudonauki i byłem zaskoczony. A komuś chciało się wygenerować taki gigantyczny diagram Venna. Nie wiem, czy kojarzysz diagramy Venna. To są te takie, że mamy kółko podpisane, nie wiem, teorie spiskowe, potem mamy inne kółko podpisane teorie medyczne i one się przekrywają w pewnym miejscu i to, gdzie się przekrywają, to są spiskowe teorie medyczne. A potem mamy, nie wiem, podzbiór, spisek rządowy, no to są takie nakładające się na siebie kółka. Potem mamy jakieś, nie wiem, teorie religijne, więc najmniejszym podzbiorem byłyby spiskowe medyczne teorie religijne. I kiedy tam były setki tych hasełek, zacząłem googlować niektóre z nich, no coś niesamowitego. To jest cały ekosystem. Okej. No to media są jednym z tych czynników rozwojowych na pewno do tego. Głównym, tam się pojawiają. No druga to jest właśnie ta kwestia, to jest cytat z twojego wystąpienia, wiem, że tak nieładnie robić, ale właśnie się powołuje na te słowa, że pseudonauka trafia do ludzi, którzy nie szukają prawdy. Ja tak powiedziałem? Tak mi się wydaje. Ojej, to by było dziwne. Jeżeli tak powiedziałem, to chyba mi chodziło o coś innego, bo ja bym się z tym nie zgodził. Nie. Pseudonauka trafia do ludzi, którzy szukają prawdy, tylko zostaje na długo u tych, którzy nie szukają prawdy. Okay. Bo jaka jest najpopularniejsza forma? Znaczy jest dużo pseudonauki, tak? Ale bardzo popularną formą jest pseudomedycyna, nazywana też czasami medycyną alternatywną. Do kogo ona trafia? Ona trafia najsilniej do ludzi, którzy naprawdę szukają odpowiedzi na ich pytania. Szukają terapii, szukają lekarstwa i chcą. I ludzie, nie ma czegoś takiego, że ludzie celowo szukają czegoś nieskutecznego. Ludzie celowo szukają czegoś nieprawdziwego, jakiejś teorii, która jest mylną teorią rzeczywistości. Nie, to jest ten sam instynkt.
Instynkt dowiedzenia się, jak jest naprawdę. Dowiedzenia się, co mnie wyleczy, co zadziała, jak jest zbudowany świat. To jest ten sam instynkt. Natomiast później, na pewnym etapie, ludzie się odsiewają, czyli na 10 osób, które przeczytały ten sam tekst promujący jakąś teorię, zostanie z tą teorią, powiedzmy sobie, nie wiem, 1/3 i pytanie, którzy to są. I to mogą być ludzie, to nie jest tak, że to są ci, którzy są mniej zagorzałymi poszukiwaczami prawdy. Może być na odwrót. To mogą być ludzie, którzy są wyjątkowo uparci, żeby znaleźć prawdę, tylko nie chcą albo nie umieją zastosować odpowiednich filtrów. Okej. I na tym polega tutaj chyba ta różnica. Może to też kwestia po prostu tego, że ta prawda w pewnym momencie, przynajmniej prawda dostarczona przez naukę, czy medycynę, czy odpowiedzi przez nią dostarczane, są niezadowalające. I szuka się dalej. Szuka się kogoś, kto obieca więcej, pokaże lekarstwo na raka, mimo że ta nauka tego nie zrobiła. No oczywiście, odpowiedzi naukowe są często nudne, bardzo często są nieinteresujące, są wyrażone językiem technicznym, są opatrzone różnego rodzaju zastrzeżeniami, czyli na przykład w 20% przypadków ta i ta substancja zmniejszy twoje guzy nowotworowe o 75%. No nikt nie chce czegoś takiego usłyszeć. Wszyscy chcemy usłyszeć, że ta substancja zawsze wyleczy każdego. Więc te odpowiedzi udzielane przez pseudonaukę są często lepsze. Lepsze w sensie, tak, wydają się być lepsze. Bardzo często są ciekawsze. Smugi na niebie, te chemtraile tak zwane. No o ileż ciekawsza jest wersja, że to jest spisek międzyrządowy służący kontroli populacji, że tam są chipy w tych chmurach rozpryskiwane, że jest nowa jednostka chorobowa ukrywana przez medyków. Że to jest bardzo ciekawe. Może obcy się jakoś komunikują też w ten sposób. To jest bardzo ciekawe. Pseudonauka zaspokaja wiele potrzeb. Jedną z nich jest potrzeba. Ja czasami uważam, że ludzie czytają trochę pseudonaukę jak kryminały. Są koneserami pseudonauki. Po prostu dzisiaj sobie przeczytam powieść sensacyjną jakiegoś Dana Browna czy coś innego. Jest fajnie, jest ciekawie, jest spisek tego, a potem w internecie i ludzie... Pytanie, czy jest świadomość tego, że czytamy fikcję? Czy... No właśnie, tak. Myślę, że bardzo wielu ludzi, którzy są konsumentami tego, takimi pasywnymi konsumentami, w ogóle na tym nie zależy. Ja zresztą jestem takim konsumentem. Gdyby przejrzeć, jak wygląda historia mojej przeglądarki, no to tam są takie bzdury po prostu. Ktoś mógłby dojść do wniosku, że jestem jedną z głównych sił napędowych pseudonauki na świecie. Przecież ja zawsze tego słucham, oglądam, czytam. A ty musisz mieć bardzo dobrego antywirusa przy okazji. Nie jest tak źle. No przecież półgodzinny film na YouTubie jeszcze nikogo nie zaraził, a to są czasami niesamowite rzeczy o jaszczurach i o jakichś tam dynastiach kosmonautów. Natomiast nie wiem w jakim stopniu ludzie, którzy to oglądają, naprawdę szczerze w to wierzą, a w jakim po prostu jest fajnie. Okej, to pytanie do tych jaszczurów, pytanie do teorii spiskowych. Teorie spiskowe są czymś bardzo ciekawym. No nie tylko ze względu na to, że czasem są tak abstrakcyjne, że właśnie czyta się je jak dobrą książkę, dobry kryminał czy cokolwiek, no ale też ze względu na to, że sam mechanizm wierzenia w teorie spiskowe i takiego zapętlania się w tym jest jakimś fenomenem, jest czymś bardzo ciężkim. I teraz moje pytanie, czy da się kogoś wyleczyć z teorii spiskowej, skutecznie z niej wyciągnąć? Bo jaki tutaj jest problem? Kiedy mamy jakąś teorię spiskową, mniej lub bardziej spójną, koherentną, no to taka osoba, nawet kiedy zostaną jej dostarczone pewne dowody, że nie jest tak, że Żydzi nie rządzą światem, że szczepionki nie wywołują autyzmu, różne tutaj dowody na to można kłaść i wtedy najczęściej pojawia się takie zachowanie i taka obawa, no to w takim razie się ukrywają. Jak ich nie widać, to się ukrywają. Jak są jakieś inne badania, to znaczy, że kłamią, żeby to ukryć. Co zrobić? Zależy od przypadku. Zależy od konkretnej osoby. Są ludzie, którzy po prostu z tym flirtują, z takich czy innych potrzeb. Z powodów. Jest masa ludzi, którzy, jestem przekonany, że po prostu trolują w internecie, czyli mówią o płaskiej ziemi, bo będzie śmiesznie, bo będzie fajnie i tyle, będzie szum. Natomiast na drugim spektrum są ludzie, którzy w to bardzo poważnie wierzą
Też ze względów psychiatrycznych. No to jest przecież znane z medycyny zjawisko, jakim są skłonności paranoidalne i pytanie, no użyłeś słowa wyleczyć. No niektórych ludzi by trzeba po prostu wyleczyć. No John Nash, świetny matematyk, tak, laureat Nagrody Nobla z ekonomii, przez pewien czas wierzył, że ambasador Antarktydy chce się z nim skontaktować i przekazuje mu komunikaty za pośrednictwem krawatów ludzi, których mija na ulicy. I tak było po prostu. Tak? Jego umysł funkcjonował w taki sposób i kolejne podsuwane mu dowody na to, że tak nie jest, były przez niego odrzucane, dlatego że jego umysł generował wokół nich kolejne i kolejne wyjaśnienia. To była po prostu dysfunkcja mózgu, która była potem leczona farmakologicznie z większymi czy mniejszymi skutkami. I to jest całe to spektrum. Czyli jest to spektrum, na którym jest fajnie, wesoło i śmiesznie, bo oto mamy jakichś ludzi, którzy mówią, że Ziemia jest płaska i he, he, ha, ha, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy w zasadzie potrzebują pomocy medycznej, pomocy psychiatrycznej. I z tym no, oczywiście będziemy radzili sobie zupełnie inaczej niż z tymi pierwszymi, którzy po prostu się śmieją i jest wesoło. Ale to już jest skrajny przypadek, wtedy kiedy już trzeba to leczyć. To jest spektrum. To jest spektrum. Jak z niemal każdą chorobą psychiczną, to jest spektrum. Od takiego zainteresowania, bo jest ciekawie, po taką myśl na zasadzie, a może jest w tym ziarno prawdy, po coraz głębsze wkręcenie się w to wszystko, wprowadzenie sobie pewnych filtrów poznawczych, aż po w pełni rozwiniętą, zdiagnozowaną chorobę, której ktoś mógłby się podjąć leczenia. To jest zdecydowanie spektrum i jestem przekonany po rozglądaniu się po tym środowisku już od ładnych paru lat, że jest pewna mniejszość ludzi, którzy albo mają, albo mogliby otrzymać autentyczną diagnozę. I to bywa, że to są siły napędowe takich ruchów. A co z tymi, którzy gdzieś po prostu widzą pewne wystąpienia, też często gdzieś tam bazujące na jakichś naukowcach? Tutaj już stricte zmierzam do tematów covidowych i tematów szczepień, bo one gdzieś bardzo podobnie, mam wrażenie, działają. Często jest tak, że wśród tych materiałów z żółtym tekstem, tak się mówi, z żółtym tekstem pojawiają się jacyś profesorowie z Niemiec, z Niemczech, profesorowie ze Stanów, którzy teraz są profesorami wyklętymi i chcą nam powiedzieć, jak to nas wszyscy oszukują. Kim są ci ludzie? Czy udało ci się kiedyś dotrzeć do tych osób, które gdzieś tam występują w roli tego autorytetu antyszczepionkowców czy antykowidowców? Do konkretnych osób tego typu nie, natomiast zdarzało mi się spotykać naukowców, profesorów wyższych uczelni, wykładowców akademickich, którzy wierzyli w rozmaite, przedziwne, bardzo niszowe, wręcz powiedziałbym bzdurne teorie. Okej, ale ze swojej dziedziny, czy... Najczęściej nie, natomiast i tak też się zdarza. To jest jak wszystko, to jest krzywa Gaussa. Tak? Jest krzywa Gaussa. Mamy centrum, mamy ludzi normalnych, przeciętnych, zwyczajnych i każda cecha ma swoje maksimum i minimum. Więc jest no wystarczy sobie wyobrazić, 1% najbardziej niestabilnych psychicznie, spiskowo myślących profesorów. Tak? Jest ten 1%, to wynika z czystej matematyki, czyli gdybyśmy uporządkowali profesorów wyższych uczelni na skali od, nie wiem, jakiś test psychologiczny, zastosujemy któreś z narzędzi psychologicznych, skłonności do myślenia spiskowego, uszeregujemy 1000 polskich profesorów na tej skali, no to będzie ten, który będzie miał najwyższy wynik. Będzie ktoś taki. Siłą rzeczy. No i ten człowiek prawdopodobnie będzie bardzo wysoko na tej skali. No i kim jest taki człowiek? No to jest człowiek, który właśnie jest ekspertem w jakiejś dziedzinie, natomiast prywatnie jest prawdopodobnie zagorzałym zwolennikiem którejś z teorii spiskowych i czasami takim ludziom zdarza się ulewać. Są takie przypadki, że na wykładzie, to nawet bywa, że nagrane to jest, że profesor, nie wiem, strzelam geologii, pod koniec wykładu przez 15 minut mówi o spisku Żydów albo jaszczurów albo czymś takim. No i co zrobić? No. Jedyne wyjście zgłaszać, wymagać profesjonalizmu. Ciekawe jest to z tego powodu, że często się mówi o tym, że właśnie takie hodowanie krytycznego myślenia, tego zwracania uwagi na to, kiedy coś jest naukowe, kiedy jest spiskiem, kiedy jest poza nauką, kiedy jest totalną bzdurą, wynika właśnie z tego, jak kto ma wychowaną tą umiejętność filtrowania,
też jego poziom wykształcenia na pewno tutaj odgrywa znaczenie, gdzieś ta praca u podstaw, która właśnie rzutuje na pewno na wykształcenie, właśnie kwestie krytycznego myślenia, jakiejś analizy krytycznej. No i to, o czym powiedziałeś teraz, te osoby gdzieś wysoko postawione w nauce, które i tak mają skłonności do tego, żeby w to wpadać, no gdzieś tutaj z tym się kłócą. Nie wydaje mi się, dlatego że zdolność do krytycznego myślenia może zostać wykorzystana do uczynienia jakiejś teorii bardziej przekonującą. Podam przykład, wrócę do przykładu Nasha, który miał wybitny umysł i dzięki temu umiał stworzyć tak doskonałe wyjaśnienia wszystkiego, co widzi. Czyli jego paranoidalna wizja rzeczywistości była prawdopodobnie genialnie dopracowana. Bardzo trudno byłoby, przypuszczam, z takim człowiekiem dyskutować. Co więcej, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, ale pewne teorie spiskowe są prawdziwe. Znaczy, istnieją spiski, istnieją rzeczy, o których się nie mówi, a które są realne. Tak? Są potężne firmy wykonujące różne rzeczy za plecami dziennikarzy. Są dziennikarze śledczy, którzy uczynili z tego swoją karierę, ze śledzenia tego typu rzeczy. Którzy dzisiaj publikują na YouTubie i mają olbrzymie wyświetlenia. No, są jeszcze przed epoką YouTube'a, tak? No, byli dziennikarze, słynni dziennikarze, jak ci z Washington Post, którzy wykryli Watergate, tak? No to był spisek. To było tak, coś, co się faktycznie wydarzyło. To były akcje wywiadowcze inicjowane przez przedstawicieli rządu. Wiemy o tym, że chociażby gorący temat, firmy farmaceutyczne na najrozmaitsze sposoby wpływają na rządzących. Czasami to mamy dobrze udokumentowane, w związku z czym są też takie tematy, takie wąskie, bo nie mamy na przykład żadnych dowodów na to, że w rodzinach królewskich są jaszczury spoza ziemi. No nie mamy na to żadnych dowodów. Więc jeżeli ktoś jest zwolennikiem teorii spiskowej, że brytyjska rodzina królewska to są w istocie jaszczuroidalne istoty, reptilianie z jakiejś planety, to słabo z tymi dowodami. Natomiast jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mówi, no mam taką teorię, że rząd polski dogaduje się za plecami z firmą farmaceutyczną i firma farmaceutyczna wpływa na FDA amerykański albo na jego europejski odpowiednik, żeby jakiś lek został dopuszczony, mimo że on nie został porządnie sprawdzony, to ja nie powiem, człowieku, jesteś wariatem, tylko powiem, powiedz mi więcej. Czemu nie? Pokaż mi, jakie masz dowody. Tylko w tym momencie już musimy zacząć mówić poważnie, bo mówimy już o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówimy już o czymś, co jest ścigane na różne sposoby z urzędu. W związku z czym, jeżeli ktoś przychodzi do mnie z czymś takim, to ja mu nie powiem, panie jesteś wariat, załóż pan foliową czapeczkę, bo to jest teoria spiskowa, tylko powiem, no okej, no to słuchaj, no to dowiaduj się, jedź, pytaj, dzwoń, nagrywaj rozmowy, szukaj raportów finansowych. Może wpadłeś na to czegoś. Tylko w takim momencie trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, my już się nie bawimy. Czyli to jest ten problem, że wielu ludzi bawi się w teorie spiskowe. Czyli siada i sobie wymyśla jakąś i poświęca na to 15 sekund swojego czasu, czyli to jest po prostu kwestia napisania komentarza, a za tą nową szczepionką to stoją Żydzi. Żydzi wpłynęli na rząd amerykański i on to zatwierdzi szybko, mimo że tam ludzie giną. Słyszałem, że zginęło 70 000 osób, tylko patrząc na tę szczepionkę. Enter. I to w tym momencie poszło w świat, zalajkowało to 7 000 osób, jeżeli to jest jakiś fajny tweet. I to jeszcze nie jest to. I to jest to, co odróżnia porządne poszukiwanie teorii spisków, porządne poszukiwanie spisków, czy jakkolwiek zwał, od bawienia się w szum. Natomiast sama zasada, że dzieją się rzeczy, o których nie wiemy, nielegalne, no to jest jakby oczywiste. Przecież wystarczy śledzić rzeczywistość przez 5-10 lat w miarę krytycznie i będzie chyba dla każdego dorosłego człowieka oczywiste, że dzieją się po prostu rzeczy straszne na świecie. No, czy będzie oczywiste, to właśnie na tym polega cała zabawa, całe pytanie. Ale to jest ciekawe, że właśnie to dowiadywanie się, to pytanie dlaczego, albo badaj, próbuj, to jest gdzieś, wydaje mi się tutaj odpowiedź, ta droga środka, czyli nie afirmacja tej teorii spiskowej, która się pojawiła, czyli widzę, słyszę, wyprodukowali szczepionkę Żydzi, super, w końcu znam odpowiedź na to, o co chodzi z tą szczepionką i lecę to opowiedzieć kolejnym 15 osobom na jakimś tam spotkaniu. Czy z drugiej strony właśnie bagatelizowanie tego, skreślanie od razu też może właśnie to, co powiedziałeś, gdzieś generować to, że pewne rzeczy się przeoczy, chociaż może w nich być trochę prawdy, czyli właśnie szukanie.
mimo wszystko, wchodzenie No w to. tak. Ja do tego przykładam normalne standardy dziennikarskie. I to jest ten problem, że dzisiaj każdy raz, że może się nazywać dziennikarzem, każdy może, nawet nie nazywając się dziennikarzem, może wypuścić coś, co wygląda jak news, co wygląda jak informacja, ale jest bzdurą, którą ten człowiek generował 30 sekund. No, gdybym ja przyszedł do moich szefów w Tygodniku Powszechnym i powiedział, że jest właśnie, wymyślmy ten scenariusz, bo myślę, że on dotyka wszystkich stron kolejno, że są Żydzi, którzy się dogadali w sprawie tej szczepionki i sprzedali to rządowi i tam giną tysiące ludzi, no to jeżeli bym brzmiał w miarę przekonująco, czyli miałbym chociaż na zaczyn kilka jakichś strzępków informacji, które by to uprawdopodobniały, to prawdopodobnie dostałbym sygnał, no dobra, no to się dowiaduj, no to szukaj, rób śledztwo, gdzie chcesz pojechać, z kim chcesz porozmawiać, z kim cię skontaktujemy, czy do ministerstwa chcesz wysłać pytanie, no bądź ostrożny i baw się, walcz, tak? Może tam się coś za tym kryje. I w tym momencie rozpoczęłoby się śledztwo dziennikarskie, które mogłoby trwać pół roku, mogłoby mnie donikąd nie doprowadzić, ja bym gromadził dokumenty, i próbował z tego uczynić autentyczne odkrycie. Tak wygląda normalna procedura dziennikarska. I no co, Wakefield, który zafałszowywał wyniki badań medycznych i z niego się rozpoczęła cała ta nieszczęsna historia ze szczepionkami i autyzmem, on był oszustem medycznym. Odkrył to dziennikarz, brytyjski dziennikarz śledczy, który kilka lat to badał, żeby w zasadzie napisać kilka artykułów. Kilka lat poświęcił życie na ten temat i napisał kilka artykułów. I to jest jeden z tych przypadków właśnie wykrycia pewnego autentycznego oszustwa, jakiegoś dogadywania się, fałszowania, wpływania finansowego, również łapówek i tak dalej. Pytanie, czy teoria umarła w momencie, w którym została obalona? Nie, oczywiście, że nie. To tak nie działa. I to jest to, do czego znowu wracam, czyli pokazanie nie jest tak, nie sprawia, że ludzie przestają wierzyć w to, że tak jest, czyli tylko uruchamia im się ten mechanizm na zasadzie znowu chcą nas okłamać, znowu chcą go zagłuszyć, wyrzucić. Tak, tak, oczywiście. No tak jest z Ziębą, naszym najsłynniejszym polskim tutaj przypadkiem z tej kategorii. To jest człowiek, który ma fanatycznych obrońców i to już nic nie zadziała. Znaczy jakby pojawiło się zdjęcie, jak Zięba na pasach przejeżdża staruszkę, jeszcze ją dusi po drodze przez okno, to też by to w jakiś sposób zostało wytłumaczone, Pewnie że to jest jakaś fotomontaż metoda, albo metoda leczenia, tak. Nowa metoda leczenia. Można się zapisać na takie warsztaty za 8 000 bycia przejeżdżanym przez Ziębę na pasach. Oczywiście, że tak. Są ludzie, którzy już całe swoje życie poświęcili sprawie. No co oni tak po prostu zrezygnują z tego, bo się okazało inaczej? Okej, rozumiem. Zostawmy ten temat na chwilę, chociaż on będzie odżywał za każdym razem. Copernicus College to jest temat, który chciałbym teraz podruszyć. Tam prowadzisz swoje wykłady, prowadzisz swoje kursy i także na kanale YouTube'owym, na który serdecznie zapraszamy, pojawiają się różne serie. To było wcześniej ABC Humanistyki, jeśli dobrze pamiętam teraz ABC Pandemii, jak seria dotycząca natury, która jest cały czas kontynuowana, różne naprawdę formy. No i właśnie parę pytań dotyczących samego Copernicus College. Jest to, możemy się dowiedzieć, przeczytać pierwszy w Polsce e-uniwersytet. Jak on działa i czy treści właśnie przez niego publikowane, czy te wykłady cieszą się faktycznie zainteresowaniem i też od razu wrzucę przed i po COVID-zie? To może od razu wyjaśnię. Ja się nie zajmuję Copernicus College, to znaczy mam kilka kursów akademickich na Copernicus College, natomiast nie siedzę w nim, czyli nie będę mógł udzielić dobrych odpowiedzi na parę pytań. Ale pytam o tę perspektywę. Z tego, co mi wiadomo, to tak, cieszy się dużym zainteresowaniem i gdzieś tam wymienialiśmy się po prostu jakimiś tam na korytarzu informacjami, tak, że wzrosło zainteresowanie w czasie pandemii, no bo ludzie siedzą i klikają. Natomiast nie jestem w stanie nic więcej odpowiedzialnie na ten temat powiedzieć, bo nie śledzę tych statystyk. Ja tam nie jestem jednym z organizatorów Copernicus College, tylko jednym z wykładowców. To inne pytanie i tutaj myślę, że już łatwiej ta odpowiedź przyjdzie. Czy takie e-uniwersytety, to co robi Copernicus College, jest długofalowo jakąś alternatywą do tych tradycyjnych form kształcenia, do uniwersytetów, uczelni? Czy jest jakimś uzupełnieniem, czy jest czymś, co ma w przyszłości gdzieś zastąpić być może, jeśli nie być tylko alternatywą? Jak to widzisz?
Zależy na czym komu zależy. Jeżeli ktoś wybiera się na uczelnię po to, żeby mieć dyplom wyższej uczelni, bo jest mu on z jakiegoś powodu potrzebny, to będzie musiał iść na uczelnię i otrzymać dyplom wyższej uczelni. Czyli dopóki uniwersytety nie będą mogły nadawać uprawnień, nadawać tytułów, to będą w innej zupełnie kategorii. I to jest jakby pierwsza sprawa. Czyli przykład skrajny. Ktoś chce zostać lekarzem, ktoś chce zostać prawnikiem, musi przejść przez normalny tryb studiów i koniec. Nie ma takiej możliwości. Teraz już wiemy, że można to uzupełniać o e-nauczanie, czyli uniwersytet, ale to jest zupełnie inna tematyka. Czyli to jest jedna opcja. Natomiast jeżeli ktoś po prostu szuka wiedzy, to oczywiście, że tak. Zobacz, co się stało z programowaniem. Kto dzisiaj idzie na uczelnię, na uniwersytet po to, żeby nauczyć się programować? To tylko ludzie, którzy nie wiedzą, jak rzeczywistość działa. Bo przecież dużo prościej jest się nauczyć programować samemu, siedząc w domu i klikając po e-uniwersytetach. Można, ale jednak tych ludzi na informatyce jest cały czas komplet. Jest. Ja się cały czas zastanawiam, dlaczego. Może są komuś te papiery potrzebne rzeczywiście, ale przecież jak to? Jakość i ilość materiałów dydaktycznych do nauki programowania i to w bardzo szerokim sensie. Typowe języki programowania do rozwiązywania problemów do algorytmiki, sztuczna inteligencja, programowanie webowe, graficzne, back-end, front-end, to wszystko można, są fora, są poradniki, są kursy, są dla 5-latków i dla 500-latków. Jakość tego jest fenomenalna. W ogromnej mierze za darmo. I z tego, co mi wiadomo, pracodawcy już dzisiaj to szanują. To znaczy, na czym zależy pracodawcy? Jeżeli on chce, żebym ja umiał Pythona i Lua i trochę C++, to ja siedzę w domu, przeklikam sobie, nauczę się tego, spędzę 2 miesiące ucząc się wieczorami, zrobię wszystkie kursy, umiem pisać, przychodzę na rozmowę kwalifikacyjną, pokażę, że umiem kodować. To jest mój projekt na GitHubie, który od miesiąca sobie robię i proszę bardzo. I to już, tak jak mówię, jestem przekonany, że to będzie tylko coraz bardziej w tym kierunku szło. Bo pracodawcy może zależeć tylko i wyłącznie na kompetencji, a pewne kompetencje można już uzyskać świetnie poza uniwersytetem. Natomiast, tak jak mówię, dyplom. Jeżeli jest potrzebny dyplom, to tego nie przeskoczymy. Chyba, że się pojawią dyplomy. Chyba, że tak. Tylko wiem, że jest do tego brak zaufania. To się zmieni teraz, dlatego że nagle się okazało, że studenci siedzą w domu, w gaciach przy kawie i włączają ten wykład albo nie i oni dostaną dyplom. Właśnie o to chciałem zapytać. Nagle wszyscy staliśmy się trochę e-uniwersytetami, e-studentami. Już niezależnie od tego, czy studiujemy prawo, medycynę, czy kulturoznawstwo i na jakiej to jest uczelni, to wszystko dzisiaj już jest internetowe i wydaje mi się, że nawet jeżeli pandemia się skończy, to odpowiedź na to pytanie, nie, wy jesteście w internecie, wy jesteście cyfrowi, już nie ma racji bytu, bo przed chwilą wszyscy tak pracowaliśmy, tak działaliśmy. Oczywiście. Przy czym moim zdaniem ta edukacja jest dużo niższej jakości. I to jest pytanie, co w związku z tym? Bo tak, ktoś mógłby słusznie powiedzieć, przecież gdybyśmy ulepili z kursów na jakiejś platformie internetowej pełen program nauczania, czyli zrealizowalibyśmy to, co jest w programie nauczania jakiegoś kierunku i ktoś zdałby te wszystkie kursy, to teoretycznie to jest to samo, co nauczanie zdalne na uczelni. Tylko że z moich doświadczeń wynika, że nauczanie zdalne na uczelni jest bardzo niskiej jakości. Dlatego, zresztą wszyscy wiemy dlaczego, tak? Nic nie zastąpi, jak ja to mówię też jako wykładowca akademicki, nic nie zastąpi kontaktu z człowiekiem na sali wykładowej, na sali ćwiczeniowej. Przecież wiadomo jak to jest, włącza się gdzieś tam na którejś karcie otwarty jest wykład, a ja sobie gram, ja sobie klikam. I to co to jest za edukacja? Okej, to z tego co mówisz, masz świadomość tego, jak wygląda ta edukacja zdalna dzisiaj. Masz też pewnie świadomość tego, w jaki sposób jest ona prowadzona. To znaczy są wykładowcy, są prowadzący, którzy mniej i bardziej, kolokwialnie mówiąc, ogarniają o co chodzi i jak w ciekawy sposób te zajęcia poprowadzić. I teraz pytanie jest takie, czy gdzieś tam umiejętność prowadzenia zajęć zdalnych, obsługi Teamsów, to już mówię na takim poziomie naprawdę podstawowym, powinna być czymś, co jest wymagane na etapie rozpoczynania pracy jako wykładowca, jako pracownik naukowy? Teraz już tak. Teraz już tak. 5 lat temu jeszcze nie. Teraz już tak. Okej.
no to łatwo się doszkolić względnie. Dość jasne. Okej. Po co ludzie studiują filozofię? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. A ja już tłumaczę, czemu zadaję to pytanie. I tutaj się odkryję trochę. My mieliśmy okazję się już spotkać raz. No więcej razy w sumie niż raz. Kiedy ja studiowałem filozofię na Uniwersytecie Papieskim przez krótki czas. No proszę. I zapamiętałem z tego jedną rzecz. I to tak na antenie wyskoczyć z takim newsem. No. I zapamiętałem z tego jedną rzecz, naprawdę. Twoje pytanie do grupy studentów, nielicznej tam, co prawda, po co wy tu jesteście, po co studiujecie filozofię? Nikt nie odpowiedział. Ja też nie odpowiedziałem i ja też przez brak tej odpowiedzi potem gdzieś długofalowo z tych studiów odszedłem. No to odwracam kartę teraz. Popsułem. Reverse uno. I to jeszcze nie zapamiętałem. No ładnie. Nie ma żadnego reverse uno. To samo pytanie, nie wiem ile 5 lat później być może. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie studiują filozofię i oni sami też często nie wiedzą, dlaczego studiują filozofię. Niektórzy wiedzą, bardzo nieliczna grupa studentów filozofii wie, po co studiuje filozofię i to są najczęściej ci, którzy by odpowiedzieli, żeby poznać prawdę, teorie dotyczące kosmosu, umysłu ludzkiego, w jaki sposób, jakie są źródła wiedzy, co to jest rzeczywistość, czym jest Bóg, kim jest Bóg, jak działa świat i tak dalej. Czyli ludzie z autentycznie ukierunkowaną wizją tego, co robi filozofia, najczęściej z dobrym rozumieniem filozofii i to jest jakaś motywacja. Spoko. Natomiast dlaczego pozostali? Nie wiem. Po moich doświadczeniach jako wykładowcy akademickiego filozofii mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że mniej więcej połowa ludzi, na których natrafiam na tych studiach, nie wie, po co to robi i ja też nie wiem, po co to robią. Ale kończą je? Czy takie osoby gdzieś wypadają? Część nie. Są ludzie, którzy studiują kilka rzeczy, kilka kierunków. Jednym z nich jest filozofia i to wtedy też jest prostsze. Z ciekawości, ażeby coś tam. Są ludzie, którzy studiują filozofię później, czyli tak zwany uniwersytet trzeciego wieku, ale to też obejmuje ludzi w moim choćby wieku. Czyli dla uniwersytetu ja już jestem w trzecim wieku, ja 35-latek. Tacy ludzie odpowiadają na to pytanie, tak jak wcześniej powiedziałem, bo ich to ciekawi, bo ich to zawsze zastanawiało, gdzieś trafili na jakąś kosmologię i chcieli więcej. Natomiast pozostali, nie mam pojęcia. Brak pomysłu na siebie, jakiś przypadek, ktoś znajomy idzie na filozofię, nie było nic innego, a może to będzie ciekawe. Z braku laku czasami. Myślę, że tak. A jaka była twoja odpowiedź? Dlaczego ja studiowałem filozofię? Trochę przez przypadek. To nie była zbyt przemyślana decyzja. Ja studiowałem w zasadzie na studiach międzywydziałowych, czyli zdałem na studia międzywydziałowe w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim, MISZ to się wtedy nazywało, MISH, gdzie mogłem sobie wybrać moje kierunki wiodące. Wybrałem filozofię i socjologię. Właściwie nie wiem dlaczego. Co ja byłem? Ja byłem po maturze. I to jeszcze byłem takim względnie mało przytomnym maturzystą. To znaczy ja byłem bardzo mało rozwinięty jeszcze wtedy. Byłem jeszcze bardzo mało dojrzałym człowiekiem. Więc tam nie było zbyt dużo w tym namysłu. Czyli na koniec dnia zostajemy jednak z takim motywem, że można zacząć te studia bez jakiegoś konkretnego pomysłu i już sprecyzowanej wizji dokładnej odpowiedzi czemu. No twój przykład chyba idealnie to pokazuje. No tak, ja się troszeczkę tułałem. Później mi zabrakło tej ścisłości i dostudiowałem sobie jeszcze na MISMAP-ie, czyli na matematyczno-przyrodniczej wersji MISZ-u, gdzie studiowałem fizykę i geologię przez 3 lata. Bo mi z kolei, bo zdałem sobie sprawę z tego, że filozofia nie zaspokaja moich wszystkich potrzeb. Socjologia to był w ogóle jakiś żart. No ale jestem magistrem socjologii. No. Czasami bywa, że młodzi ludzie pytają mnie, jakie wybrać studia, a czy to, a czy tamto. I zwykle odpowiadam, że spokojnie, że to nie ma większego znaczenia. Z wyjątkiem tych przypadków, o których mówiłem wcześniej, też gdzie dyplom jest ważny. Czyli jeżeli ktoś chce być lekarzem, prawnikiem powiedzmy sobie, no to bez studiów nie. I to jest poważna decyzja. To jest decyzja życiowa w tym momencie. Można ją podjąć później. Nie musi to być w 19 roku życia, ale też nie w 40 powiedzmy sobie. Natomiast pozostali w dzisiejszych czasach, kto z nas wie, co będzie robił za 5 lat? Tak naprawdę.
No. I niekoniecznie studia. To też już przemija. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że przeminie jeszcze szybciej. To wymaganie studiów A wyższych. dlaczego? Dlaczego masz nadzieję, że przeminie? No wymagajmy kompetencji, a nie papierka. Wymagajmy kompetencji, sprawdzajmy kompetencje, a nie wykształcenie. Jakie ma znaczenie, jakie ktoś ma wykształcenie? No ale to skąd te kompetencje brać? Czy możemy tak ślepo zaufać w to, że na Reddicie się wszystkiego nauczymy? Nie ufajmy, sprawdzajmy. Czyli wymagajmy kompetencji i je sprawdzajmy. Natomiast to też odpowiednikiem, w to, odpowiednikiem tego byłby dyplom bez studiów. Czyli możliwość zdania jakiegoś bardzo trudnego egzaminu. Natomiast, no, tak jak mówię, są przypadki, w których nie chciałbym czegoś takiego widzieć. Na przykład zawód lekarza jest dla mnie takim klarownym przykładem. Ja od lekarzy wymagam bardzo dużo i wolałbym nie eksperymentować. O, może na tej zasadzie. No ale wiesz, no zawód filozofa, nie wiem, wykształcenie filozoficzne, nie wiem, kulturoznawstwo, ale też nawet próbuję wymyślić jakiś kierunek z kategorii nauk ścisłych, no nie wiem, nawet biologia, taka biologia teoretyczna. Naprawdę nie widzę żadnego powodu, dla którego ktoś nie miałby samodzielnie się czegoś nauczyć i zdać egzaminu. Zresztą ja byłem trochę w takiej sytuacji, dlatego że kiedy zacząłem studiować geologię, ja już się nią bardzo długo interesowałem, ja sobie czytałem sam podręczniki akademickie. Czytałem je, uczyłem się i był któryś przedmiot, który ja tak zdałem, bo chciałem sobie wypełnić tam indeks jakimś przedmiotem. Zapytałem, czy muszę chodzić na zajęcia, czy mogę zdać od razu egzamin. No nie muszę, zdałem egzamin i było okej. I wiem, że są na świecie ludzie, którzy, zresztą ja się w ten sposób dokształcam na bieżąco. Na przykład nie studiowałem biologii, nie byłem nigdy, może jakiś tam gościnnie byłem na którymś wykładzie, ale jakoś rok temu się zorientowałem, że będę potrzebował, bo w ogóle biologią się interesuję od lat, uczę się, czytam te podręczniki akademickie, czytam artykuły naukowe, staram się znać biologię na poziomie uniwersyteckim, ale brakowało mi wirusologii i immunologii. Zaczęła się pandemia. No to co? No to się kupuje. Kupuję normalnie podręcznik akademicki i czytam. I się dokształcam. I to jest dla mnie codzienność. I ktoś mi I sprzedajesz to dalej potem w ABC pandemii na przykład. Na przykład, tak. No, i ktoś mnie pyta, no ale nie studiowałeś biologii. No okej, nie studiowałem biologii, tak, ale jakie to ma znaczenie? Zapoznałem się, przeszedłem przez normalny podręcznik akademicki wirusologii, który wiem, że jest na uczelniach w jednosemestrowym programie wirusologii. Czyli przechodzi się przez ten podręcznik, zdaje się egzamin, zdałbym, przypuszczam, ten egzamin, no i co? No i kogo to, moim zdaniem nikogo nie powinno interesować, czy to robiłem na uczelni, czy nie na uczelni. Czułbym się lepiej, gdybym zdał egzamin taki, to wtedy zawsze mógłbym powiedzieć, nie studiowałem tego, ale jest taki egzamin. I dostałem na przykład dyplom, potwierdzenie kompetencji wirusologicznych na poziomie 1. Czyli jakieś tam partykularne dziedziny, elementy danej nauki. Nie wiem, ale myślę, że certyfikowane. Jest takie powiedzonko. Ludzie się dzielą na nieuków i samouków. Okay. I to jest, usłyszałem to gdzieś na studiach i to mi utkwiło w głowie. Znaczy, jeżeli człowiek pójdzie na studia i jest nieukiem, to nawet jeżeli ma dyplom, to on dalej nic nie będzie umiał. Gdzieś tam zda ten egzamin na 51%, żeby zaliczyć, ze ściągi, 2 tygodnie później nic już z tego nie pamięta. No dlaczego? No to tu jest jeszcze jedno moje pytanie. Czy wierzysz w to, że może nastąpić wzrost uczenia kompetencji na studiach? Bo powiedziałeś o tym, że... Wzrost na studiach? Tak. Że studia będą w większym stopniu uczyć kompetencji, a nie tam przekazywać. Znaczy one mają uczyć kompetencji. Nie wiem, to by... Bo gdzieś nawiązuje do tego, że powinno być mniej studiów, a więcej kompetencji i że w tę stronę to powinno iść, a... Nie, mniej wymagania studiów, a więcej wymagania kompetencji. Raczej o to mi chodziło. I czy te kompetencje mogą właśnie rodzić się ze studiowania? Znaczy one się rodzą ze studiowania. Mam na myśli kompetencje bardzo szeroko. Na przykład mamy przedmiot taki jak botanika systematyczna i osoba po tym kursie powinna znać systematykę roślin, znać nazwy łacińskie, co należy do jakiej klasy, jakie rzędy, jakie rodziny i tak dalej. I to też jest kompetencja w tym sensie, w którym teraz tego słowa używam. Rozumiem. Natomiast to jest też coś, co człowiek może sobie moim zdaniem sam spokojnie zrobić w domu, zrobić kurs, zdać egzamin i jego wiedza nie będzie gorsza od wiedzy człowieka, który codziennie w czwartek wstawiał o 9 rano, jechał na ulicę Bankową w Katowicach, siedział i słuchał tego z ust jakiegoś wykładowcy. Jasne.
Na sam koniec chciałbym zapytać trochę o twój profil działalności, o którym już wcześniej mówiliśmy, bo on jest dość wyjątkowy. Można powiedzieć, że jesteś takim freelancerem nauki. E, Można cię znaleźć na YouTubie, na różnych kanałach, czy to właśnie Kopernikus. Twojego chyba kanału, który sam byś prowadził, jeszcze nie spotkałem. Nie wiem, czy istnieje. Powstał kilka tygodni temu, to jest taki mój eksperyment. Prawie nic na nim jeszcze nie ma. Chyba 3 filmy łącznie będzie. Być może się rozwijał, jak znajdę czas. Plan jest taki, żeby się rozwijał. Okej. Poza tym są książki, są publikacje, jest Patronite, o którym gdzieś tam wcześniej rozmawialiśmy przed nagraniem, ale może też tutaj parę Tak, słów o tym powiesz. Tak. I to jest pewna awangarda gdzieś tutaj w świetle tego, jak pracują naukowcy, którzy raczej robią badania, robią granty, robią to wszystko w takich utartych już ścieżkach. Na ile to, w jaki sposób do tego podchodzisz, czyli teraz ta próba Patronite'a, gdzieś tam uderzanie w różne kanały przekazu, jest gdzieś twoim zdaniem wywarte tym, że tak trzeba, a na ile to jest po prostu twoje podejście i gdzieś tutaj to, jak czujesz to, że chcesz pracować? No, mam pewne swoje podstawowe obowiązki zawodowe. Tak? Jestem pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, robię naukę w związku z tym, ale też jednocześnie, i to było jasne przy zatrudnianiu, że częścią moich obowiązków jest też popularyzacja nauki, w związku z czym wszystkie rzeczy, które robię dla Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie są niejako częścią mojej pracy w Krakowie na UJ-cie. I to jest jedno. Drugie takie moje stałe miejsce to jest Tygodnik Powszechny, tam, gdzie jestem członkiem redakcji w dziale nauka i tam jest druga rzecz, tam redaguję, tam piszę i robię różne inne rzeczy. Natomiast jest kilka tych nóżek. Książki to jest jeszcze zupełnie inna rzecz. Współpracuję z wydawnictwami, wydaję książki, piszę, jest tego dużo rzeczywiście. Natomiast ta ostatnia, to nie jest aż takie nietypowe. To nie jest aż takie nietypowe. Znaczy, kiedy rozmawia się nie tyle z naukowcami, bo jak na naukowca to jest troszkę nietypowe, natomiast już jak na dziennikarza to nie jest nietypowe. Dziennikarze bardzo często występują w wielu mediach równocześnie, piszą dla wielu czasopism, występują na YouTubie, mają swoje jakieś takie... To nie jest aż takie nietypowe. Natomiast te moje tak zwane rzeczy, to ostatnio tak sobie pomyślałem, że są takie luźne nitki wystające z różnych projektów, chciałbym je doprowadzić do końca, a niekoniecznie jest na to miejsce, na przykład na kanale Centrum Kopernika. Być może oni sobie nie życzą, żebym ja pewne rzeczy robił. Nie muszę za każdym razem też pytać na przykład, bo to jest jednak instytucja, więc niech przyjdzie mi do głowy na przykład, tak jak ostatnio, nakręcić film krytyczny wobec tej szczepionki nowej Pfizera. Znaczy umiarkowanie krytyczny, ogólnie entuzjastyczny, ale wymieniający pewne problemy. Jako pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, publikujący na ich kanale, na kanale Centrum Kopernika, spoczywa na mnie pewna odpowiedzialność za każde słowo, które mówię. Natomiast już na swoim kanale nie. I to jest takie moje miejsce, w którym po prostu mogę robić zupełnie po mojemu takie rzeczy, na które ja mam ochotę, może niższej jakości na przykład. Jeżeli mam ochotę zrobić coś, co jest po prostu ja przy mikrofonie, to nie muszę się niczym przejmować. Więc nie ma tutaj żadnego konfliktu, nie ma żadnego problemu. To jest po prostu, lamża po godzinach. O. A finansowanie tego ma być z Patronite'a. Czyli plan jest taki, zresztą pytają mnie ludzie non-stop, kiedy założę Patronite'a. No to założyłem. Działa, są chętni, żeby mnie wspierać. W związku z czym pojawiają się już teraz pieniądze na finansowanie tej dodatkowej działalności. No i bardzo dobrze. Super. Na sam koniec zawsze kończymy w ten sposób i teraz też o to poproszę. Dla osób, które się zainteresowały, które chciałyby troszkę więcej właśnie poczytać o tym, jak ty rozumiesz i jak tłumaczysz pewne teorie spiskowe, pewne tematy związane właśnie z nauką, z pseudonauką, gdzie je odesłać dzisiaj? Co powinny zrobić? Czym się zainteresować? Co polecasz? Jasne. Zależy jaki temat, ale na przykład jeżeli kogoś interesują kwestie zmian klimatu i natrafiły na jakąś bzdurkę albo na jakąś teorię spiskową, no to na przykład jest świetna strona www.naukaoklimacie.pl. Prowadzą to świetni dziennikarze i naukowcy i proszę bardzo, tam na przykład jest lista mitów na temat klimatu i one tam są, że tak powiem, załatwione.
każdy temat ma swoje jakieś tam miejsca. Któryś z polskich youtuberów zrobił taką długą analizę płaskiej Ziemi. Teraz nie pamiętam, który. No to szukamy płaska Ziemia. Nauka to... Nie, to był, nie, to nie był Tomek Sci-Fi Rożek, to był ktoś inny. No może Sci-Fi takiego. w każdym razie. No w każdym razie. Więc mamy w Polsce świetnych popularyzatorów nauki. Właśnie mamy Sci-Fana, mamy Tomka Rożka na Nauka to lubię. Szukać, klikać po tematach, tak myślę. No, ja książkę wydałem na ten temat, Światy równoległe. Nagrodzoną, w tym roku. Wyróżnioną nagrodą tak. Złotej Róży. Tak? Złota Róża, tak. Tak, w tym roku. No, książka poświęcona różnym aspektom pseudonauki, medycyny alternatywnej. Też temu, jak działa nauka, czym są badania kliniczne, tak na case'ach, na przykładach. Więc chodziło o to, żeby poopowiadać te różne teorie, a przy okazji nauczyć czytelników tego, jak znaleźć artykuł, jak się do niego krytycznie ustosunkować. To jest taka trochę opowieść o tym, jak działa nauka, jak działa medycyna. Na kanwie kilkunastu najfajniejszych teorii spiskowych. I tu myślę, że właśnie Światy równoległe to będzie idealne uzupełnienie, gdzieś rozwinięcie też tego, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy. Sam bardzo gorąco wszystkich tam zapraszam, odsyłam. Łukasz Lamża był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dzięki.